osób, które jadły królika i znają jego smak, będzie to wyczuwalna różnica. Gdzie mój królik? Postanowiliśmy zrobić cięcie, bo to chyba za daleko poszło. No musieliśmy się pośmiać. Dzień dobry, witam się z Wami w kuchni, ponieważ w ostatnim odcinku wspominałam Wam, że chciałabym się z Wami podzielić przepisem na królika. Z tego względu już, że kilka osób się dopytywało odnośnie mięska, jakie przyrządzamy, bo dobrze wiecie, że prowadzimy hodowlę królików właśnie w celach konsumpcyjnych. No i przed Wami właśnie mamy tutaj króliczka, którego na tą chwilę będę tylko bejcować. Marcin tutaj kamerą mi wchodzi, że tak powiem, w talerz. Udałaś mi się przywitać, ani nic. W tym momencie będziemy tylko go bejcować, a później, czyli jutro, zobaczymy się na części już bardziej takiej smażącej, bo będzie on w tym momencie na patelni. No chyba, że ode mnie odejdziesz, więc w tym momencie Marcin już będzie mógł sobie podrzucać tego królika, bo kompletnie nie będzie wiedział, jak go włożyć do piekarnika. Dobrze. Do meritum, jak zwykle Marcin mnie wybije. Co ja używam do bejcowania? Bardzo prosto go zrobię, ponieważ no, nie każdy wie i się boi królików. Niejednokrotnie jak rozmawiam ze znajomymi, wspominają, że nie wiedzą, jak go zrobić, dlatego nawet nie hodują. Dlatego bardzo szybki przepis dla laików. Ja jeszcze szybko tylko powiem, że jest to najlepszy, uważam osobiście, przepis, żeby poznać prawdziwy smak królika, bo on go wydobywa, ale nie, wiecie, nie łamie, na przykład jakąś pomidorem czy czymś, czy śmietanką. Ale to ja lubię zmieniać. Marcin, tak, ale to jest taka podstawowa wersja i właśnie od tego bym zaczął, co nie? Dokładnie, taka podstawa, czyli sól, pieprz, czosnek i ostatnio wspominałam Wam, że czomber daję, pomyliłam się, estragon. Tu mam estragon w takiej, no, paczuszce. Nie będę, bo tutaj może jest nazwa firmy, więc w ten sposób. Choć na pewno najlepszy czosnek by był gnieciony. Widzicie, Marcin w kuchni nie robi, ale zawsze się wypowie. Nie, właśnie ja uważam, że w tym momencie ja lubię tutaj granulowany czosnek, z tego względu, że ja go fajnie sobie obsypię całego królika i jest taki, no, on jest delikatniejszy. To mięso w tym momencie nie jest tak, jak czasami do koziny, nakuwam kozinę i daję ząbki czosnku lub baraniny, to on ma taki intensywny zapach z tego względu, że też samo mięso ma całkiem inną konsystencję i jest intensywne w smaku. Natomiast tu wolę coś takiego tak delikatnie posypać. I ostatni składnik to już zostawiam Wam do wyboru. Ja mam tutaj tłuszcz gęsi. Kompletnie nie widać, bo żółty jest... O, teraz może troszkę bardziej. Tak. Wszystko żółte. Z tego względu, że wiadomo, mydełka robimy, więc zawsze mi trochę tego tłuszczu gęsiego ja sobie odłożę i powiem Wam, że naprawdę też lubię na nim smażyć. Jest bardzo smaczny i zdrowy. Możecie, jeżeli nie macie, użyć oleju, albo troszeczkę, no smalcu bym nie dawała. Dlatego no, albo olej, albo coś takiego delikatnego. On jest stosunkowo neutralny w smaku, prawda? A znowuż o oleje, wiecie, my nie przepadamy za olejami roślinnymi. Także no właśnie tylko dlatego takie coś tak, jakie mamy zdanie, dlatego mówię, to już zostawiam do smalec, nie, bo to już jest za mocny. Dobrze, więc co? Ja tutaj delikatnie to nasmaruję. Oczywiście myłam ręce. Nieprawda, ale wczoraj. Tak. Nie wiem, ale się wypowiem. Tak będę miał na imię teraz. Króliczek ma mięsko troszeczkę zbliżone do kurczaka. Jest to białe mięso, bardzo lekkostrawne, polecane dla osób chorych i dla dzieci. Delikatne. Tak, jego przyswajalność, wyobraźcie sobie, dla nas, dla ludzi, no jest bardzo wysoka, bo aż w 90%. Natomiast z cielęciny, czy jakieś takie wołowinki, tylko w 60%.
dwóch, z tego co wyczytałam w książce. Nie chcę tutaj grać mądrej, tylko mówię Wam to, co wyczytałam, to, co naukowcy radzieccy stwierdzili. A dlaczego radzieccy? Bo mam taką książkę bardzo starą, już niejednokrotnie Wam ją pokazywałam. Ja tylko wezmę ręce, wytrę na sekundę. Klaudia, otwarz, otwarz. No w sumie tak, no w sumie tak. Dobra. No i co? I przyprawiamy. Ja najpierw nacieram. Nie wiem, jak Wy to robicie, czy dajecie najpierw przyprawę, ale ja najpierw nacieram. Ja myślę, że ponieważ ty tutaj robisz cały opis, jak zrobić królika, to wiesz, wszyscy powinni robić tak samo jak ty. Ponieważ jak pomylą kolejność, to z królika może być bażant. A nieprawda, nieprawda. Nie wiem, ale się wypowiem. A to ja wiem. Ojejciu, to muszę przestawić sobie. Dobrze go popieprz. Dobrze, dobrze, proszę pana. Dobrze. Teraz czosnek. Nie żałuj. Nie, kochani, właśnie nie chcę. Pamiętaj, to jest jedna strona dopiero. I zostaje nam jeszcze jedna. No właśnie. I z tym estragonem bym uważała nie za dużo, ponieważ estragon jest dość intensywny w smaku, więc tym ziołem bym tak nie przesadzała. Dobrze, i teraz robimy hopsa na drugą stronę. Króliczek sobie kicnie na drugą stronę. Marcin jak zwykle musi tutaj swoje 5 groszy dodać, ale już go znacie, nie byłby sobą, jakby czegoś tutaj nie powiedział. Jak mi się gęba zamknie, to znaczy, że nie żyje. Tak. Dobrze. Pieprz. I tyci estragonu tutaj na tą stronę. I to by było tyle. I to by było tyle. Wkładamy go w tym momencie do lodówki. A w ogóle zapomniałam Wam wspomnieć. I to jest chyba najważniejszy punkt. Królik wymaga skruszenia. Jeżeli macie tuszki świeżutkie po uboju, jak dacie go na patelnię, on będzie twardy. Królik musi skruszeć, albo dajecie go do zamrażarki na 24, czy ile tam uważacie, lub go bejcujecie, właśnie tak jak ja robię, bo mięso to musi jednak, te mięśnie wszystkie muszą odtajać, że tak powiem. I w tym momencie on będzie mięciutki, będziecie go krócej robić, a tak to będziecie smażyć i wyjdzie Wam podeszwa. Tak, i na sam koniec powiedzieć, że królik jest niedobry. Tak, więc tu się nie spieszymy. Możecie go bejcować również w mleku, w zależności jak lubicie, ale ja Wam teraz pokazuję, jak my to robimy i taką podstawową, najprostszą wersję. Dobrze, i teraz to przykryję górą naczynia żaroodpornego i do lodówki. I widzimy się później. Na ile godzin? Jutro go wyciągamy. A, czyli to nie ma znaczenia, Tak. takie 12 godzin minimum, Takie tak? 12 godzin, tak. Ja zawsze go lubię, te wieczorem zrobić, ale teraz mamy popołudnie, więc jeszcze mam troszeczkę więcej czasu i jutro go wyciągnę i będzie na taką obiado-kolację. Tak, czyli generalnie więcej niż 12 godzin wyjdzie w tym przypadku. Tak, w tym przypadku, ale to może być 10-12, No i tyle. Do jutra. Do jutra, ja idę się myć. Wracamy po przerwie do kuchni. Jeszcze Wam ślinka na pewno nie cieknie, bo to za wcześnie. I co? Teraz pozostało nam tylko obsmażenie go. Może nie tyle obsmażenie, co cały w sumie rytuał na patelni. A, tak jak wspominałam, odrobinę gęsiego tłuszczu. Także ktoś nie dostanie mydełka. Nie. Dlaczego odrobinę? Ponieważ nie wiem, czy zwróciliście uwagę, momencik,
bo tutaj łyżka mi prawie się utopiła. Ponieważ już Wam pokazuję tutaj. Proszę bardzo. Królik ma tutaj tłuszczyk. Widzicie to białe? To jest właśnie tłuszczyk. I on sam w sobie nie ma jakiegoś takiego smaku w porównaniu na przykład do smalcu czy do gęsiego. Nawet gęsi ma bardziej taki charakterystyczny smak. Natomiast jest on, wyobraźcie sobie, dużo zdrowszy, dużo lepszy niż wołowe, gęsi właśnie i króliczy jest na pierwszym miejscu. I wieprzowy. Tak. No tak, tylko że jego jest tyle, co napłakał. Tak. Nadaje on się również na kremy. Tylko jakbym miała zrobić z tego krem, to on by kosztował i jeszcze tyle, ponieważ no, tego tłuszczyku w króliku nie ma za dużo. Nawet biorąc pod uwagę, że mówimy o króliku tutaj takim większym, około 8 miesięcy, jeżeli bierzemy taką rasę takich miksów, co my mamy, więc bije się je właśnie między 7 a 9 miesiącem jest to najlepsze i w okresie właśnie przed mrozami, czyli miał ten cały sezon letni, tą trawę, to co najlepsze mógł dostawać, gałązki tak jak my dajemy, owoce jak macie. Tak, ale wiadomo, że zbiera tłuszczu na zimę, tak, bo jak każde zwierzę. Na zimę, dokładnie. I w tym momencie to są najsmaczniejsze w tym momencie tuszki. Takie z miksów właśnie 7-8 miesięcy. Jeżeli macie takie mniejsze króliczki, mniejszych ras, no to takie tuszki się już zbiera do 4-5 miesięcy, a natomiast olbrzymy to one wymagają troszeczkę więcej czasu, gdzieś tak do 10 miesięcy, no bo one dużo wolniej rosną i musicie jednak ten przyrost masy mieć, no wymaga czasu. Dobra, tłuszcz się rozgrzewa. Powiedzieliśmy sobie... Nam ładnie pachnie. Nam ładnie pachnie. Ja już czuję, że niektórym ślinka cieknie. Mimo, że jeszcze nawet się nie zaczęło. Tak i wy wiecie, że my jesteśmy optymalni, więc później jak ktoś... Ale tacy optymalni, jak mówiliśmy, z większą ilością białka, nie jesteśmy tak, stuprocentowo... Jesteśmy w 100%. Czy nie wiem, czy jesteśmy optymalni, czy nie. Blisko nam do optymalności, ale tak, nie książkowo. No na przykład królik, jest to chude mięso. Chude mięso. Dlatego pod sam koniec, jak już mi się to tak wszystko fajnie wysmaży, a zresztą to pokażę Wam, co ja teraz będę mówić. Dobra, poczekamy, aż mi się patelnia rozgrzeje. Dobrze, tłuszcz już mamy chyba w miarę rozgrzany. Klaudia, czekaj, sprawdź językiem. I widzę, że się dymi, trochę zmniejszę. Będzie dobrze teraz strzelać, to nie będę nic opowiadała. Mam nadzieję, że mnie słychać. W tym momencie obsmażam go na dość wysokim palniku, gdzieś tak na 8 albo nawet 7. Później go zmniejszę. Na razie go obsmażam, żeby się to wszystko zamknęło i zresztą poinformuję Wam, pokażę Wam, ale tak jak mówię, palnik mam na 7. I to jest płyta elektryczna i nie indukcyjna, więc proszę się jakoś nie sugerować. Po prostu na wysokim biegu. No, dokładnie. Ale zapach, już czuć zapach królika. Proszę, proszę. Jak się wywraca. O, Klaudia się chrząta. Nawet nie wie, że tutaj jestem. Pyszny króliczek. A my wreszcie umyliśmy szyby, więc wyglądają cudnie. Gdzie mój królik?
Oj, Thanos jest! Ale pięknie. Pięknie. No. Cudnie. Wiecie, no popatrzcie jaka klada jest różowa, widzicie? No, No, ale będzie zimno. będzie zimno. Będzie Oj, zimno. dzisiaj będzie zimno. Oj, będzie zimno. Oj, Jutko, Wyobraźcie sobie, że na Śnieżce nam spadł śnieg. kamoniu jeden. Chodź ty kamonicu. No. Oś. Tak. Dzisiaj była niegrzecznym psem. Dzisiaj była niegrzeczna. No. Wiecie co, dorwała nam kurę. Ale myśmy złapali w odpowiednim momencie, dostała burę. Później nas przepraszała liżąc. Oj, moje. Dobrze, że to była stara kura. No niestety trzeba było jej skrócić cierpienia. No. Ale to była stara kura i no, tak czy siak nie pozwalamy na takie rzeczy. No, I dawno czegoś takiego nie robiła. Oj, dawno. Nigdy, o jest, od tamtego razu ani razu. Ślicznie. Myję po ręce. A wziął się człowiek. Pokazuje, że myję. Żeby nie było. Brudas. Oj, no co brudasz? No Nie, skoczył, no. no wiecie, no nie można się powstrzymać. Dobrze. Mięsko mamy obsmażone i w tym momencie podlejemy go tyci wodą, ale tyci Zimna, naprawdę. ciepła? Proszę? Zimna, ciepła? Ja daję taką letnią. Tyci wodę. Widzicie, to Dobra. naprawdę jest, Ja bym powiedział, że to są gdzieś 2-3 mm wody na patelni. to jest bardzo mała ilość I ten wody. sos jest wyśmienity. Tak. Czemu tak mało wody daję? Możecie się dziwić. I zmniejszam tutaj palnik na 2. Czyli tu takie 20% można powiedzieć mocy. Tak. Przykryłam. Ponieważ królik generalnie ma dużo wody w sobie. On ma około 60% składa się, prawda? Z wody. Czyli można powiedzieć z białka. śmiało, że jest rybą. Jezu, o, co ja mam wziąć, no? I tak nie wejdzie. No. Poczekaj, ja jeszcze wspominałam o kremie, o tym tłuszczu. A nie wiem. Tak, właśnie. Zapomniałam tylko dodać, że tłuszcz właśnie z królika, jakbym zastosowała do celów kosmetycznych, do kremu, to nadawałby się do cery. Ale ty jesteś nie ten, z 10 królików, jeden krem. No dobrze, no faktycznie, no nie z jednego, bo z jednego za dużo by nie było. No to z ilości X królików taki tłuszcz po wytopieniu oczywiście w kąpieli wodnej, taki krem nadawałby się bardziej do cery tłustej, ponieważ jego konsystencja, no ten tłuszcz jest lżejszy. Bo jednak wołowy, on jest troszeczkę cięższy, no i inny ma ten skład, prawda? Chociaż bardzo dobre ma właściwości. Ale ten do cery tłustej, takiej mieszanej, by się nadawał. No, ale nie będę, na razie się nie będę w to bawiła, bo to... No może będziemy pewnie zbierać, może być dla będę naszego testu, tak. ale wiecie, jak to zrobić, jak my tak pojedyncze sztuki ubijamy, a trzeba chyba było naraz, żeby było świeże. Dokładnie. Chyba, żeby tapiać do słoików zlewać, ale to też nie wiadomo ile wytrzyma. No właśnie, No, jest to problematyczne. jest to problematyczne. Dobrze, na razie się z Wami żegnamy i widzimy się z Wami za jakiś czas. W tym momencie jest godzina 19. Z minutami, 19 tam chyba 7. Zjedz kawałek ciasta. Żadnego ciasta. Nie no, tylko jak mówię, 19 zjedz kawałek ciasta. Dobra, więc podamy Wam dokładny czas, ile to się będzie robić na patelni. 8 kiszona kapusta. A 9? Idź po bąka. No tak mi się przyszło. Cięcie. Dobrze. No to już smaka Wam zrobiłam tym zbliżonym ujęciem właśnie gotowego królika. Mam taką nadzieję chociaż. I spójrzcie właśnie, jak on wygląda
po 2 godzinach i 10 minutach leżenia właśnie na trójeczce na płycie. On ma jeszcze troszeczkę delikatnie płynu, taką minimalną ilość, o której właśnie mi chodzi, o tą minimalną ilość, ponieważ w tym momencie powinnam zostawić to jeszcze, bo było pod przykryciem cały czas, powinnam to zostawić teraz bez przykrycia przez następne 10 minut, żeby ta woda odparowała i zrobił się on taki Żelkowaty, lekko ciągnący. lekko żelkowaty, ale trochę przypieczony. No to jest coś... Mało tego wychodzi, wam powiem, Naprawdę. ale taki kondensat smaku, że po prostu dla tych kilku takich ugryzień tego żelu warto Tak. robić całego królika. Tak. A i wspominałam wam, że można go jeszcze przerobić na królika w śmietanie. Właśnie ten sosik na samym dole. Wyjmujecie całe mięsko, dodajecie śmietanę 30 i to wszystko tutaj rozmieszać, sprawdzić ewentualnie, czy nie brakuje soli, ale nie powinno, bo wcześniej soliliśmy królika. No i co? I tylko podać. No tak, naprawdę. z ziemniaczkami, ale do ziemniaczków pire, ale polecamy dodać sporo masła, takie żeby Tak. dużo tłuszczu to przyjęło i Przede wtedy też wszystkim, bo my masła musimy dużo tutaj dodać, bo no wiecie, my Tak my jemy. Tłuszcze jemy, a tutaj jest tego mało, bo to jest chudziutkie mięso, więc w tym momencie my bardzo dużo masła dajemy właśnie do pióre ziemniaczków, małej ilości. Oczywiście tak, w małej ilości, no oczywiście dalej rozumiemy, że są tu zachwiane proporcje, ale no tak, nie są 100% optymalne, ale w tym momencie możemy my wykorzystać jedzenie własnego mięsa, którego mamy, bo przecież wszystko hodujemy, jednocześnie... Dzień dobry. Tak, jednocześnie... No, jednocześnie zgubiłem się, teraz mnie zgubił. Ja tak z drugiej strony chciałem mówić. Nie krępuj się. Oj, tak późno. A, no właśnie tak późno. My czekając na te smakołyki, no nadrabiliśmy zaległości w odpisywaniu na wasze komentarze. No i właśnie jeden z nich... Komentarz, naprawdę. Bardzo dziękujemy pani Barbarze Tyli, o ile się nie mylę, za ten komentarz. No jeszcze się chichramy. No takie palimy tutaj My głupoty. postanowiliśmy zrobić cięcie, bo to chyba Za daleko poszło. daleko poszło. No musieliśmy się pośmiać. Dokładnie, ale mimo wszystko bardzo dziękuję i chciałam ci powiedzieć, Basiu, masz bardzo dobre poczucie humoru, więc nie musisz mi zazdrościć, bo na pewno nadrabiasz właśnie tym humorem w domu i dlatego wszyscy ci tak między innymi tam kochają. Tak jest. Więc, ale dziękujemy za zrobienie nam dnia i również wam, widzowie, dziękujemy za dzisiejszy odcinek, za czas nam poświęcony. Jeżeli macie jakieś przepisy na królika i chcecie się ze mną tym podzielić, będę bardzo wdzięczna. No a my co? No przystąpimy do konsumpcji. Dziękujemy i do zobaczenia w niedzielę o 10:00. Dobranoc. I najważniejsze, zapomniałam wam powiedzieć o smaku królika. Wspomniałam na początku filmu, że przypomina on troszeczkę kurczaka, ale tutaj chciałam jeszcze wam nadmienić, że też smak będzie się różnił w zależności jaka to jest rasa królika. Czy to jest od gospodarza, czy ze sklepu, jak był hodowany, czy miał dostęp do trawy, do ziół, do takich rzeczy. Dlatego dla osób, które jadły królika i znają jego smak, będzie to wyczuwalna różnica. No i tyle. Chałupa pięknie pachnie, Tak. w brzuchu mi burczy, a to późna pora. No dobrze, no trudno, no to czego to się nie robi. Dobra, jeszcze raz, na razie, do zobaczenia w niedzielę.
O ty małpo, ja to wszystko utrwalę. Wszystko dla potomnych. O, taka jesteś, tak? Taka złośliwa. Bo co? Teraz wychodzi prawdziwa dama w kuchni. Tak? No to zrobiłaś mi wieczór.